Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o instalacji grafik typu Intel Haswell czwartej generacji. Są to grafiki wbudowane Intel HD 4600, 4400 i teraz dostaliśmy w serwisie taki komputerek bardzo wiekowy Lenovo M93P. On ma procesor właśnie czwartej generacji Haswella i5 4460 i wbudowaną grafikę Intel HD 4600. I teraz zobaczcie, że na systemie MacOS Monterey grafika ta działa natywnie. Działa natywnie, ponieważ były one wykorzystywane kiedyś w oryginalnych Macach. Nie potrzebujemy tutaj żadnych dodatkowych sterowników. Jak widzicie, wszystko jest ok. Wspomaganie działa jak najbardziej. Natomiast będziemy teraz robić upgrade tego Lenovo M93P na system Sequoia i przy okazji właśnie pokażę Wam, jak zainstalować karty właśnie tego typu na systemie Sequoia, czy też trochę starszych systemach. I zauważcie, iż o ile w Monterey karty te były natywnie kompatybilne, to od systemu Ventura już sytuacja się zmienia, sterowniki już nie występują dla tego typu grafiki i trzeba stosować specjalne techniki, aby je uruchomić, zarówno na systemie Ventura, Sonoma czy też Sequoia. I teraz pokażę Wam właśnie, jak to się robi na systemie Sequoia na przykładzie grafiki Intel HD 4600. Jeszcze w międzyczasie tutaj ważne są ustawienia BIOSu, zarówno pod Monterey, jak i pod Sequoia. Jesteśmy teraz na systemie Sequoia. No i zobaczcie, co się tu dzieje. Intel HD Graphics 4600, pamięć VRAM 8 MB, czyli znaczy się, że jest nierozpoznawalna aktualnie. Ja tu nie będę otwierał za wiele okienek, ponieważ widzicie, iż bardzo ciężko tutaj się poruszać bez wspomagania karty graficznej. System jest praktycznie nie do użycia. Tu jeszcze zobaczcie kernel extension info, czyli żadnych driverów tutaj nie ma do tej grafiki, czyli musimy sobie z tym jakoś poradzić. Sterowniki będziemy wgrywać za pomocą programu OpenCore Legacy Patcher. Program ten przywraca sterowniki z systemu MacOS Monterey do systemu Sequoia, ale zanim go użyjemy, musimy najpierw przygotować nasz system, aby można było z tego programu używać. Czyli najpierw tak, otwieramy program OpenCore Configurator. Tu montujemy partycję systemową. Jest. I teraz pierwsza rzecz, którą robicie, to wyłączenie SIP. SIP musi być wyłączony, czyli przechodzimy do zakładki NVRAM i tutaj wpisujemy sobie 0308 000 0. OK. Teraz to można sobie zapisać. Jest zapisane. I teraz musimy jeszcze wyłączyć Amphi za pomocą tego kexta, które tutaj oczywiście załączam. Amphipass kext, czyli najpierw wrzucamy go do EFI, do katalogu kext. EFI OC kext. Wrzucamy go tutaj. Teraz przechodzimy do zakładki kernel i wrzucamy go do
do tej zakładki tutaj. OK, ja go dam trochę niżej. Amphipath Text, który wyłączył nam Amphi. I musimy teraz zapisać przez save. No i można powiedzieć, że na tym etapie system jest już przygotowany do upgrade'u sterownika. Zrestartujemy komputer i za chwilę jesteśmy z powrotem. I teraz, jak już wspomniałem, korzystamy z programu OpenCore Legacy Patcher. Ja tam zostawię Wam link do tego programu. Należy go oczywiście najpierw zainstalować. Ja już mam tutaj zainstalowany, także nie będziemy tutaj robić tej instalacji. I wchodzimy do programu OpenCore Legacy Patcher. Uruchamiamy go. I uwaga, na tym etapie musicie mieć dostęp do internetu, ponieważ będzie ściągał pewne biblioteki, MetalLibs, także musi być dostęp do internetu. I wchodzimy na zakładkę Post Install Root Patch. I właśnie, on sobie tutaj znajduje patche dla Intel Haswell. I dajemy mu po prostu Start Root Patching. Zakończył swoją pracę i teraz klikamy na Reboot. Intel HD Graphics 4600 jest w pełni sprawny, właściwa ilość pamięci. Tutaj Metal Support, Metal 2, czyli sterowniki są wgrane. No wszystko tutaj działa, wspomaganie jest OK, widzicie, to wszystko sprawnie się przewija teraz. Możemy sobie jeszcze sprawdzić tutaj kodeki, ważny kodek H264, czy on działa. Korzystamy tutaj z takiego programu Video Proc Converter. Dajemy sobie tutaj Option i on nam testuje kodek H264, co jest ważne oczywiście przy niektórych aplikacjach. Ten nowszy herc nie będzie aktywny, no bo to już nie ta generacja grafiki. Kwestia działania tego kodeka zależy od definicji Maca. Tutaj mamy akurat iMaca 22, to jest iMac 22 i ten kodek działa, natomiast jakbyście zamienili na przykład na Mac Pro 7.1, mógłby już nie działać. I teraz powiemy sobie jeszcze o pewnych różnych przypadkach, które są trudniejsze w instalacji. Pierwsza taka rzecz, z którą możecie się spotkać, jeżeli nie macie w BIOSie opcji, o których Wam wcześniej mówiłem, odnośnie właśnie minimalnej pamięci wideo, którą można przydzielić karcie graficznej. I w tym wypadku, jeżeli nie macie takiej opcji w BIOSie, to musimy zrobić pewne wpisy, które zaraz Wam pokażę jakie. Otwieramy sobie partycję EFI, wchodzimy do pliku config list i tutaj w Device Properties musicie zrobić pewne wpisy do karty graficznej. U mnie to nie było potrzebne, ponieważ w BIOSie miałem tam możliwość ustawienia tej minimalnej pamięci, maksymalnej, także wszystko było OK. Natomiast jeżeli nie macie w BIOSie takiej opcji, to wchodzicie sobie tutaj, klikacie na VGA Compatible Controller i tutaj robicie pewne wpisy. To znaczy, to można sobie usunąć. I teraz tak, to wszystko możecie usunąć, natomiast tutaj musicie zrobić 3 takie wpisy, mianowicie pierwszy,
Tu sobie robimy miejsce do tego. Tą wartość musicie skopiować tutaj. No i typ data oczywiście. Następny wpis. Wartość i data. I następny wpis. Zapisujemy i to będzie wszystko. I te wpisy robimy tylko wtedy, kiedy nie ma tych opcji odnośnie wideo w BIOSie. Czasami się to zdarza w różnych laptopach. W innym przypadku nie musimy z tego korzystać. Po lewej stronie przygotowałem dla Was takie zestawienie tych grafik Intel Haswell i myśmy instalowali HD 4600. Natomiast są grafiki, które są trochę trudniejsze do instalacji, ponieważ HD 4600 była to grafika, która kiedyś występowała w oryginalnych komputerach Apple iMac 27 cali 2014 rok. Czyli ona już, wiadomo, te sterowniki są specjalnie pod tą grafikę. Natomiast są inne grafiki jak 4200, 4400, które nigdy nie były używane w komputerach Apple'a, natomiast są bardzo podobne do HD 4600. I teraz, aby używać tych grafik, należy zrobić pewne wpisy, mianowicie dwa wpisy Platform ID oraz Device ID. Po zrobieniu tych dwóch wpisów HD 4400 jest widoczna dokładnie tak jak HD 4600. Otwieramy sobie znowu partycję EFI. Wchodzimy do config list. Device Properties. I tutaj robimy dwa wpisy. Dwa miejsca. Najpierw Platform ID. Kopiujemy tekst, wrzucamy, kopiujemy, wrzucamy, i zapisujemy. I taki właśnie wpis sprawia, iż HD 4400 jest widoczne jako HD 4600. Oczywiście, jeżeli mamy laptopa, bo tu są dwie wersje. Jedna jest dla komputerów stacjonarnych, na przykład NUC, a drugie jest dla laptopów. Czyli tu w tym momencie mamy taką wartość dla komputera stacjonarnego. Jeżeli będziemy mieli laptopa z taką grafiką, to musimy wpisać tą wartość. No oczywiście, że zostają jeszcze grafiki HD 5000, 500, 5200 i one również występowały w komputerach Apple'a. Także ich instalacja również może być łatwa. No i takie wpisy robicie oczywiście przed instalacją OpenCore Legacy Patcher. No cóż, myślę, że po tym tutorialu będzie Wam dużo łatwiej zainstalować takie grafiki, czego Wam oczywiście życzę. Natomiast zapraszam wszystkich do naszego sklepu, gdzie mamy oprogramowanie dla różnych komputerów, różnych płyt głównych. Także zebrało się tego bardzo, bardzo dużo przez lata. Tutaj jest część tylko to, co aktualnie oferujemy. Możecie sobie wybrać formę ściągnięcia oprogramowania. Może to być bezpośrednio z serwera, może być pendrive, może być dysk. Także są różne możliwości. No i oczywiście przypominam, iż nie będziemy już chyba oferować oprogramowania na eBayu, ponieważ raz, że
marże są kosmiczne. Dwa, że no niestety cenzura nie pozwala nam im sprzedawać podobno Hackintoshów. Także jeżeli chcecie kupić Hackintosha, oprogramowanie, kontaktujcie się bezpośrednio z nami, czy to przez stronę internetową, czy przez komunikator Telegram, czy też czat na stronie. No i to wszystko myślę na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych odcinków.